Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Kontynuujemy historię w Ledeczku związaną z szarlatanem. Wydaje się, że mamy już w tym momencie ogarnięte względnie wszystko, więc idziemy mu zameldować, co udało się zrobić. No i przede wszystkim dowiedzieć się, jaki ma to impact na mieszkańców Ledeczka. No, ale jestem pozytywnej myśli, bo wydaje się, że chyba jest wszystko ok. God save you. So, how am I doing so far? Good work, Henry. The whole village is shaking in its boots. Soon people won't step outside the door without saying 3 Hail Marys. I'm glad to hear it. I'm beginning to feel haunted myself. The baths are closed. No one will tell you why, but everyone is clearly frightened. Everyone is talking about how all the butcher's meat went off after being touched by the hand of evil. What, does this look like the hand of evil to you? So, the job is done, eh? Not quite. But you just said the whole village is shaking with fear. The whole village, but for one individual. Well, surely that doesn't matter. That's what I thought too. Only this fellow is giving everyone the benefit of his wisdom. He needs shaking up before he undoes your good work. But if he's not been scared yet, what more can I do to frighten him? Well, when he's not hanging around here ruining my trade, he's in the tavern boasting that he'd happily sleep by that empty grave to prove there's no revenant. Yeah, I bet he would. Exactly. He just needs a little persuasion. And once he's there, make it the most terrifying night of his life. Well, what are we waiting for then? It's best to be well prepared. You ought to find out something about him, so there's no surprises. The gossip woman? Naturally. And Henry, before we get to that grave, you can still try and come up with more ways to frighten the villagers. The more terrified they are, the more groschen there'll be in it for me. For us, that is. Goodbye. Kolejną rzecz, chce szarlata, no można było się oczywiście tego spodziewać. Wysyła nas do plotkary, a myśmy dowiedzieli się na temat tego typa, który się niespecjalnie boi. No dobra, czy plotkara jest u siebie, czyli na wylocie na Sazawę? Jak najbardziej. Tutaj możemy pochować Leona, ale ja nie będę chciał go tutaj chować. Ja mówiłem wcześniej, że Leona pochowamy w Ratajach, legitnie. No dobra. No to lecimy do plotkary, pogadać o tym typie. Mamy jeszcze inne możliwości oczywiście, żeby ich tutaj bardziej wystraszyć. No na pewno jest temat z tymi jajkami. Możemy zatruć wodę, ale czy ja wiem, to jest już takie daleko idące. Ciekawi mnie jeszcze to wycie tam. Czy to jest w jakikolwiek sposób powiązane? Good wife. You're still here, lad? I thought you'd have fled by now. Fled? Why on earth would I do that? Because there's a revenant on the prowl. The whole village is talking about it, and everyone is terrified. Ah, that. But I heard there's one brave lad who's not afraid. You mean Felix? Well, I don't know what his name is, but he's always arguing in the tavern that there's no revenant. That's him. The fool doesn't believe what's going on under his own nose. He hasn't the sense he was born with. He even said he'd spend the night at the graveside, just to prove there's no revenant. Aye, all talk and no action. Is he brave or just stupid? Surely he's afraid of something. I couldn't tell you. But if he's to be believed, he doesn't fear the devil himself. And do you believe him? Well, it's true he never seems bothered by anything. But then he's always with that other pair. What pair? 2 mates of his. But he was alone in the tavern. Aye, they're not locals, but outside the village,
Wherever he goes, they go with him. Who are these two fellas? They're not bad lads, but they're no heroes, that's for sure. How's that? Them two have their fears, but then who doesn't? What are they afraid of? The first one wouldn't even go into the woods alone, because he's afraid of wild animals. Ah, is that so? I wonder why. He got lost in the forest as a young lad, and he wasn't found till next morning. Shaking and pale as a ghost he was when they found him. Co za beksa. Poor lad. He must have been scared out of his wits. That he was. What about the other one? He's afraid of fire. Why? His own father burned him, God forgive him. As a young lad, he was playing with fire and nearly set fire to the house. So his pa taught him a lesson he wouldn't forget. Poor lad. That's a terrible way to teach a child. My words, exactly. Ah, it's been an interesting chat. Thanks, good wife. Good luck then. No dobra, czyli mamy informacje na temat tego, czego boją się towarzysze tego typa, co z kolei się niczego nie boi. Ale to wycie jest bardzo zastanawiające. A ja mam wrażenie, że ten szarlatan będzie chciał i chciał od nas tylko kolejne tematy, a na końcu nic z tego nie dostaniemy, oprócz tego, mam nadzieję, eliksiru. Myśmy jeszcze chyba nie obgadywali z nim tych szczątków. Pogadajmy o tym. What about the dead man's remains? You still have them? No, you said to keep them. What do I do with them now? I'll buy them from you. What on earth for? The bones of a revenant. Those can be valuable goods. What do you say? I think I'd rather bury them. You could. But what a waste. Imagine the power they could have. At least the poor wretch will have peace at last. Maybe. As long as you bury him in hallowed ground. Otherwise, you're wasting your time. Like in Rattay, maybe? Well, that's probably the nearest. That gossip-mongering crone would know. True, I could ask her. If you must. But for heaven's sake, don't even hint to her what you're up to. God be with you. Dobra, teraz sobie przypominam, że chyba o tym gadaliśmy jednak, bo w końcu te indykatory się pojawiły, nie? Na tej łące i w Rattayach. Więc zagadajmy o zuchwalców. This brave fella, Felix his name is, if we can get him to spend the night at the grave, he won't be alone. Wherever he goes, he always has two mates tagging along. Like he's afraid to be alone. Could be. So, if we could get him there alone, it shouldn't be too hard to scare him. Maybe, maybe not. He claims he's not afraid of anything. That's easy to say. I'm not so sure. Only, we have to get rid of the other two. What do you know about them? One of them is afraid of wild animals. Won't even go into the woods on his own. I see. And the other one? Well, he's afraid of fire, but I doubt an ordinary campfire would do the trick. Well, we'll think of something. Anyway, you take care of the first one. How, though? Haven't you learned anything from me? Talk to a dog. Of course. Why didn't I think of that? Any particular one, Master? The most frightening one, of course. And how am I supposed to recognize him? One looks the same as another. By his bark, naturally. Can't you hear him? He'd scare the wits out of anyone. That's a dog. Either that or Satan in the guise of a beast. All right. And what do I do with him? Have a conversation with him and see if you can mimic his bark. Yeah, great idea. People will think I'm barking mad. Goodbye. Nie wierzę po prostu, co ja tutaj odwalam dla tego typa. Ja biegnę właśnie w tym momencie porozmawiać z psem, aby nauczyć się szczekać. No chyba właśnie w takim celu biegnę, nie?
I ten tam wyje. No ale faktycznie, tak jak pisaliście, bekowe jest to zadanie. Tu ręka leży. O, to ciekawe. Come on then. Bark. What a beast you are. All right, let's see. Raff. Raff. Again? Boo! 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 To jakaś żenada. Boo! 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 That's still not quite it. Yeah. Nie mogę. That's it. And now I'm officially the village idiot. Hey, who's there? To chuzder, kurde. Szczeka mnie widać. I tak właśnie oficjalnie zostałem największym idiotą w wiosce. O masakra. No ale szybko dostałem odpowiedź na swoje pytanie, czy faktycznie ten pies jest w jakiś sposób powiązany z tym wszystkim. No jak widać, jak najbardziej. Nie mogę. I ten komentarz Henryka na końcu, no wybitny. Dziadu jeden. Gdybyś widział, co ja tu robiłem przed chwilą. So, how did you get on? I found that mutt. Although from the noises it made, you'd hardly guess it was a dog. So you've learned to bark? I have, master. So bark. Szczekaj, grr. I never thought I'd stoop so low. Boo! Boo! Perfect! But what if it's not enough? Ah, ye of little faith. Besides, can you think of any other way? If we want to have him there on his own, I could always knock the other two out. And what if he finds them unconscious? I can always haul them off somewhere he won't find them. Just make sure you don't botch it, Henry. It could easily turn very sour. Don't worry. But what about the other fella? Ah, yes, apprentice. You have the good fortune to witness a genius at work. Watch and learn. An oil lamp. An oil lamp? Precisely! Isn't it ingenious? A marvellous invention, I grant you. But what do you want to do with it? That's the clever part. I've hung a lamp like this over the Revenant's grave. All you have to do is shoot it down. It'll fall on the grave and burst into flames. Well, that could work. Only... Only what? Well, how can you be sure I'll manage to shoot it down? I believe in you, Henry. You're my apprentice, versed in the ways of our craft. Right, I almost forgot. Anyway, you can practice. The lamp is already hanging up. It just hasn't been lit yet. Aye, I'll give it a go. And then what? Then you just have to goad our Felix into putting his money where his mouth is. But what if he doesn't fall for it? Refusing would ruin his credibility. Go and see him. I'll bet you anything, if you present it right, he'll jump at it. All right, I'll give it a try. Good. Don't delay, though. Practice with the lamp first, if you like, or just go straight to him. No właśnie. Dobre pytanie. Czy warto iść próbować strzelać do tego lampionu? Kurde.
Spróbuj zestrzelić lampę. No podjadę chyba. Zobaczymy. Jak wysoko jest. No głodny jestem trochę. Sięgnijmy w takim razie po nasze kiełbasy. O, bułki się zesrały i chlebek. No nieładnie. Trudno, wyrzucamy. O sarninę to myślę, że też wyrzucę, no bo to już nikt nie kupi ode mnie zepsutego. A salami jemy. I jeszcze jest wędzona kiełba. O kurde, 111. A się przeżarłem. Tak, ja będę teraz z łuku strzelał. I ja taki obżarty tym salami. Chcecie mi powiedzieć, że zajebałem łbem w tą tabliczkę, nie chciałem ludzi przejechać i spadłem z konia. Już drugi raz w tej grze. Dobra, nie było tematu. To się wytnie. A my jedziemy na wzgórze, zobaczyć jak wysoko ta lampa wisi. To chyba w gruncie rzeczy o to chodzi, bo no, trafić, no to trzeba będzie po prostu trafić, no pewnie nie będzie to łatwe, no zależy na jakiej wysokości, nie? Więc to chciałbym zweryfikować. No dobra, grup jest tutaj. A, to może jeszcze nie ma takiej tragedii, kurde, chociaż nie wiem. Mała ta lampa, panie. To będę gdzieś schowany. Dobra, za blisko. Nie podniosę tak wysoko łuku. No, chyba że nie na kucaka. Kurde, to nie będzie tak łatwo trafić. No dobra, no pytanie też, czy on się gdzieś tutaj będzie orientował w temacie wystrzelonej strzały, nie? Czy ja to będę musiał zrobić za pierwszym razem bezbłędnie, czy będę mógł tak jak teraz strzelić drugi raz bez problemu? A nic. Będę starał się trafić za pierwszym razem oczywiście, a jak wyjdzie to zobaczymy. W takim razie lecimy na karczmę, zagadać z tym typem i spróbować go przekonać, żeby przyszedł tutaj. Jeszcze bym chciał zobaczyć, jak to wygląda w dzienniku w tym momencie. Matka Boska Sazawska, idź na pielgrzymkę. To nie to. Sprowokuj nieustraszonego Feliksa. Dobra. Jedziemy prowokować w takim razie. Ale trzeba przyznać, że gigantyczne jest to zadanie. Mnóstwo elementów i kolejne dochodzą. Rabbit paws of all colors, shapes and sizes. Dobra, Felix. Cwaniaku, gdzie jesteś? No, chyba go tutaj nie ma. Nie ma go. Zupełnie z drugiej strony jest. No tak, bo to już chyba taka godzina, że oni powoli... Też nie no. Albo zrobili sobie przerwę przed wieczornym chlaniem, a Felix poszedł gdzieś tutaj.
I've heard there's a revenant haunting these parts. Ah, you don't want to believe those old wives' tales. Well, it's not true then. Of course not. It's just a lot of fairy tales. Oh, I don't know. Aren't you afraid? Ha! What's there to be afraid of? Well, that's easy to say. What are you trying to say? Nothing. It's just that, well, bold talk doesn't prove anything. Are you saying I'm lying? Well, can you prove your claims? What? Well, supposing you spent the night at that grave, like you say. That'd prove there's no revenant, wouldn't it? You reckon so? I don't know. No dobra. Retoryka wysoko, myślę, że bez problemu. Yeah, for sure. Besides, since you're so fearless, it'd be nothing to you, right? Aye, that's right. How about something to buck up your courage? Ah, probably not. You don't need it. I don't, but it can't hurt. Co ja tu mam dać mu? Alkohol jakiś? Truciznę bym mu dał. To chyba by się nie udało to zadanie, co? Ale co, ja nie mam przecież żadnego alkoholu. No co? Heniek mu tak proponuje, że mu coś tutaj da na odwagę. No ja nie mam nic. Ja jestem niepijący, panie. No co ja miałbym mu dać? Eliksir na dobry sen. No nie gadajcie, że on tak wypije, co ja mu dam. No może na dobry sen? Nie. No bo on ma pójść tam, nie? Kurde, no nie wiem teraz. No to ja to tak zrozumiałem, że jakiś alkohol chyba mamy mu dać, nie? No nie mam alkoholu. Actually, sorry, but I don't have anything just now. Never mind. So when are you going to do it? Just as soon as I can in the evening. Felix sprowokowany. And now you can... Shh! Quiet, Henry! You'll give us away! Sorry. What's that you're wearing? What do you think it is? I don't know, some new fashion? It's my Revenant costume, of course! My apologies, Master, for not recognising it immediately. You obviously still have a lot to learn. So, did they come? Yes, all three. They're camping at the top of the hill. Right. I'll have time to get haunting then. Where do I start? I'll leave that up to you. The main thing is to scare off the two cronies first. I'll take care of fearless Felix. So I'll scare one off with the lamp? Yes, just make sure no one sees you shooting. And the other one with fearsome noises? That will probably take a few attempts. Ideally, a bit at a time. Let him work up an appetite for more, so to speak. I couldn't have put it better myself. Just don't give yourself away. I won't, but if they do happen to see me coming... Then you'd better vanish like a wisp of smoke, or make some excuse. And what will you be doing? I'll wait somewhere out of the way for a while, and then I'll crash in. So make sure the other two are gone by then. All right. By przestraszyć jednego z kamratów nieustrasznego Feliksa, nauczyłeś się wydawać przerażające odgłosy zwierząt. Teraz musisz tylko podejść dostatecznie blisko, aby cię usłyszał. Następnie naciśnij trójkąt. No dobra, znaczy tak, my na pewno w pierwszej kolejności, to ja bym chciał sobie tutaj zapisać. Więc, że pijemy sobie sznapsika. Musimy strzelić z łuku w tą lampę w taki sposób, żeby nas nie zauważyli. Za tym idzie, myślę, że trzeba będzie pościągać graty.
żebyśmy mieli tutaj większe możliwości skradania się w tym momencie. No dobra, chyba już tak zostawimy. Ten hałas mam cały czas dosyć wysoki. No ale raczej już z tym nic nie zrobię. Mogę to ściągnąć. No to w sobie dużo zmieniło. Więc niech będzie. No i tak, i broni trzeba będzie się pozbyć oprócz łuku. No dobra. Tam rozbili obóz. No to grubo wam powiem, bo to... Chociaż w sumie mógłbym obejść ich dookoła i podejść z tamtej strony, nie? Albo przynajmniej gdzieś tutaj, na przykład z prawej, byłbym bliżej tej lampy. Dobra, wydaje mi się, że stąd mógłbym już ją trafić. Pytanie, czy oni usłyszą dźwięk wystrzału. Dobra, nie słyszą dźwięku wystrzału, a ja strzelam daleko zbyt na lewo. O kurde, no. Zdawało się, że dobrze leci, ale... No, ciężko określić w pionie, na ile trzeba przycelować. Teraz zdecydowanie za nisko. Dobra, to ja chyba sobie podejdę jednak. Próbujemy ją zestrzelić, będąc bliżej i najwyżej się wycofam. Jak już spadnie. Dobra, nie podniosę wyżej. Kurde, no za nisko. Okej, zbyt na prawo. Łożysz ty, kurde. Już się tam pietrają. Nie wiem, na ile dobrze u was to było słychać. Jesus Christ leciało. Jesus Christ. Dobra. Niech oni się wystraszą. Niech jeden z nich je zawinie. A my wtedy na spokojnie zajmiemy się tym drugim. Tam przy tej instrukcji był jakiś indykator, kurwa. No, podejrzewam, że pojawi się przycisk, jak będę już w zasięgu. Mam użyć trójkąta na padzie. No jestem, uważam, wystarczająco blisko. Hey, what was that? A wolf? No, it can't be a wolf. But what?
Christ, that noise again. What the... probably nothing. Gwizdania chyba się nie wystraszy. Oh no, not again. No, please God, no. I can't stand this. No, no, please, no. They're everywhere. They'll devour me. Jesus Christ, I've got to get away from here. A drugiego mamy z głowy. No i szarlatan wchodzi do gry. No kapitalne zadanie. Absolutnie mieliście rację. I poleciał chłop. That was something! How did you like that, eh? Wonderful! I haven't had so much fun since I dressed up as the Pope! Did you see him run? Like all the demons of hell were on their heels. One was quite enough, evidently. So what now? Now I just wait for my customers to turn up. Come and see me tomorrow before noon, and you'll get your well-earned reward. No i pięknie, proszę państwa. Jaką ona, kurde, elegancką lampkę, nie? No i tak się oto kończy spanie przy grobie, którego może wyskoczyć upiór. No. Nie ma lekko. Rano, czy tam po południu, mamy zgłosić się do szarlatana w celu odebrania naszej nagrody. No, bardzo jestem ciekawy, już to za nagroda się tutaj nam szykuje. Książkę o Herkulesie chyba już przeczytaliśmy w całości. Mamy Radość z patroszenia, Polowanie, druga część i czwarta. Ale tak z polowaniem to mniej mnie to interesuje, szczerze powiedziawszy. Trawy i zioła, to bym sobie chyba poczytał. Chyba że jest coś jeszcze lepszego. Pouczająca księga o piciu i alkoholizmie. No czy może być coś lepszego? No dobra. No bardzo fajnie. Bardzo fajna sprawa. No długo nie będę tego czytał. Wydaje, bo musimy jeszcze wrócić, trochę coś pospać. No ale kapitalna sprawa. Bardzo bekowe, bardzo fajne zadanie. Mega, mega wielowątkowe. Bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia. Zresztą widać, ile odcinków, ile czasu trzeba było poświęcić na to, aby doprowadzić to do końca. No a jeszcze były tam ukryte zadania, nie? No bo był temat z tymi jajkami, były pewnie jeszcze jakieś inne sposoby na to, aby wystraszyć ich jeszcze bardziej, co pewnie wpłynie na ilość zakupionego towaru szarlatana, co za tym idzie pewnie i też na naszą nagrodę finalnie. No fajnie. Bardzo fajnie. W takim razie tutaj się zatrzymujemy. Dzięki za uwagę, za wszystkie łapki w górę, komentarze i do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.